O, czuwaj. Jesteśmy na następnej wyprawie. Niestety wybrałem sobie porę zbyt późną, wbrew samemu sobie. Tak więc jest około 10:20 i car park tu w Cragwood jest kompletnie zawalony. Ogólnie jaki plan jest? Z Cragwood idziemy do Cragwood Hill. Później Knocknagan góra i następnie jest fajna miejscówka, chcę zobaczyć. Jakieś 10 km spaceru znajduje się Ravens Rocks. Tak, gdzieś tutaj. Gdzieś tu na samym końcu. O, tutaj. Tutaj widoczne właśnie. No, ale to... Jak wspomniane, jesteśmy Croak Creek. Później napiszę jak to się wymawia dokładnie, bo powiem, że to jest jedna z takich nazw, na których łamię sobie język. Fajnie zagospodarowane miejsce tutaj. Jak to widać, plan jest taki, aby powycinać większość świerkowego lasu i posadzić. Jest bardziej naturalny dla tych okolic, dla tego klimatu. Dobra, co przed nami? Jakiś kawałek 10 km drogi. Jak wspomniałem, idziemy na to Croak Creek, bo jak to nazwać, w szczyt. Stamtąd do Knocknagan. Prawdopodobnie właśnie takimi, jak to widać może z tyłu tam, błotnymi szlakami i do Ravens Rock. Dosyć ciekawa formacja skalna, nieduża, ale wydaje mi się, że będzie dosyć malownicza. Tak więc na szlak. Znany żółty szlak, ale tym razem jesteśmy nie na Wicklow Mountains, ale jesteśmy Dublin Mountains Way. Krótki szlak wokół kilku miejscówek dosyć popularnych turystycznie, takich jak właśnie Ferry Castle, Treebaden, Crane, Kilmashock i kilka dodatkowych miejsc. A widoki dosyć ciekawe z drugiej strony. Minąwszy kwestię, że wszystko jest wycięte, ale dzięki temu mamy widoki. Taka sytuacja. Tak więc nie tylko w Polsce, ale chyba wszędzie dba się o to, aby żawisony mogły się rozmnażać. Jesteśmy w dosyć malowniczej części tego lasu i dosyć dobrze jest to przygotowane dla pieszych wędrowców. Jest jeden z takich najbardziej popularnych miejsc tutaj. Hi. How you doing? Cheers, thank you. No. Kind of contrast. That's just a camera, is it? Yeah. Looking at birds, is it? Sorry? Are you looking for a birds, is it? No, I'm just recording, you know. I walks around the Wicklow. Yeah, nice one. Thanks, right? Mały wypadek. Tak więc nawet w takich banalnych, na takich banalnych, prostych szlakach można wyrzucić orła. Co jest ciekawe, na tych szlakach tutaj, ogólnie w Irlandii, zauważyłem, że ludzie są ekstremalnie mili i lubią sobie zagadać, zapytać. Tak po prostu, żeby jakąś tam rozmowę nawiązać, czy po prostu pozdrowić. Dosyć fajna rzecz. Oprócz takiego zwykłego hello, zawsze kilka słów się zamieni tutaj z lokalnymi mieszkańcami. Miła rzecz, miła. To chyba jedna z takich najfajniejszych rzeczy, jak się podróżuje w górach. Ogólnie chyba w każdych górach. Tak to się prezentuje
na ten moment. Okej, doszliśmy do rozdroży i teraz takie zapytanie dosyć jest ciekawe. Gdzie ruszamy? Czy ruszamy w tamtą stronę? Wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Ewentualnie ruszamy na szczyt, który tam prowadzi. Powiem szczerze, że tak. Zaplanowałem sobie to wczoraj w nocy, no jakoś tak 12, jakoś mi natchnęło, że pogoda ma być ok. Tak więc to był taki moment zdecydowanie tak, jest pogoda ok w miarę, więc mogę wybrać się na jakąś małą, krótką wycieczkę. Co zrobię? Chyba najlepiej będzie zobaczyć sobie mapę i obrać kierunek, bo droga jest dosyć daleka przed nami i nie chcę kluczyć w jakieś takie, nie wiem, przez jakieś niepotrzebne zakamarki. Dzisiaj testuję nowy sposób podróżowania. Znaczy, dalej do celu dojeżdżam rowerem. Wiąże się to z paroma rzeczami. Jedną z przyczyn, dlaczego dojeżdżam rowerem, jest dosyć zasadnicza i główna jest taka, że jest lockdown i niby nie wolno poruszać się więcej niż 5 km od domu, a rowerzystów nie łapię. Dwa, nie posiadam samochodu, tak więc moim środkiem transportu jest rower. 3, chciałem przetestować, jak będzie się spisywał Alice Medium Backpack, wojskowy sprzęt z lat 80., który, powiem szczerze, spisuje się o wiele lepiej niż mój fajny i drogi plecak fotograficzny. Więc za jeden plecak fotograficzny mógłbym kupić 3 takie wojskowe. Tak więc tańczenie na nogach, na szosach i bagnach okolicznych. Jesteśmy prawie na szczycie Crow Hill, czy jak to góra się nazywa. Troszkę zboczyłem z tak zwanego szlaku, bo to jest jedna z takich perspektyw, z których jeszcze nie spoglądałem na Dublin. Nie będzie bardzo widoczny, ale tam na horyzoncie tam jest Chibaden, czyli tak zwany kopiec z zachowanym kamieniem w środku, z wyrzeźbionymi spiralami, dosyć ciekawy artefakt. A z drugiej strony, tam na szczycie, tam na górze jest Ferry Castle. To jest grób korytarzowy, niestety, który się zawalił, ale mimo to, że jest zawalony, dalej sprawia niesamowite wrażenie. A więc kompletnie inna perspektywa na Dublin niż normalnie, tak więc coś nowego. Jeden z tych takich pas małych górskich, których jeszcze nie zwiedzałem, tak więc dzisiaj jest jeden właśnie z takich dni, w których zmieniam punkt położenia i perspektywa jest zupełnie inna i jakieś tam słońce się pojawia, co jest dosyć rzeczą wysoce pożądaną jak na dzisiaj. Dobra, widzimy się troszkę wyżej, może z jakiegoś innego punktu, a póki co te pustkowie, które ma swój ponury, ale także zarazem dosyć urokliwy, potem nawet zjawiskowy charakter. Jestem mniej więcej w połowie drogi, jak zwykle w kochanych Wicklow Mountains, właściwie jeszcze są Dublin Mountains. Klimat z przedzielaniem się przez bagniska jest taką jedną rzeczy, jak tydzień bez niedzieli i bez weekendu, tak góry Wicklow nie mogą się obyć bez zapadlisk
wrzosowisk i takich właśnie interesujących przepraw. Ale nie będę narzekał, bo widoczki są naprawdę ładne, powalające, niewalające. Zwłaszcza widoczny tam taki piór na horyzoncie. Tak sobie spaceruję, a tutaj w środku niczego. Taki klimat. Ciekawe artefakty. No nieźle. Taki klimacik w takich okolicznościach przyrody. No jest nieźle. Jak to mówią, w środku niczego. Człowiek się posili, to razu pogoda się robi. Przejdziemy w dalszą część. Krótka przerwa na uzupełnienie kalorii. Dzisiaj taki bardzo leniwa wyprawa dzisiaj. Mija mnie co jakieś 20 minut może grupa biegaczy. A więc dosyć popularne jest tutaj bieganie po tych bagnach. A pogoda powolutku krystalizuje się, że tak nazwę. Wiecie, że ta górka jest dosyć niedoceniana jako miejsce do spacerów. Wszyscy przeważnie zwiedzają, ruszają właśnie w stronę Fairy Castle. Ewentualnie po tamtej stronie widać, znajduje się kilka ciekawych miejsc do zwiedzenia, no do zobaczenia. Są to malownicze jeziorka zwane Bray Lake. Nie będzie widać na tej kamerze, jest za daleko, ale jak jest tam taka serpentyna dróg wijąca się w górę, po prawej stronie widać taflę tego jeziora. Malownicza rzecz i bardzo stromy klif znajduje się ponad tymi dwoma jeziorkami. Odwiedziłem to w tamtym roku i polecam. Naprawdę rzecz warta zobaczenia. Zupełnie inna perspektywa znowu powtórzyć. A my póki co poruszamy się wzdłuż tego charakterystycznego wykopu. Nie wiem, co ciekawe, jeśli spojrzysz na mapy w Wicklow Mountains, Dublin Mountains, no oczywiście Google Earth, Google Map nigdy nie odda tej perspektywy. Zawsze wydaje się, że to jest droga, że to jest swego rodzaju ścieżka, szlak, który nas prowadzi od jednego szczytu do drugiego. No, po pierwsze jest to swego rodzaju punkt orientacyjny, ale jeżeli to się porówna w wielkości perspektywicznie, wygląda to jak stare koryto rzeki, a jest to po prostu, nie wiem, wyciosany
wzdłuż dwóch kanty, Wicklow i Dublin, pas ziemi, a właściwie pas torfu i wrzosowisk, i stanowi to swego rodzaju taką naturalną granicę pomiędzy różnymi kanty, hrabstwami właściwie. Wow, jestem tak szczęśliwy, że ta pogoda się krystalizuje, że przeciera się niebo, coraz mniej chmurek jest, słoneczko zaczyna fajnie przygrzewać. Cały czas jest około może 10 stopni, a więc nie ma rewelacji, ale z czego jestem naprawdę niezmiernie zadowolony, to jest to, że jest minimalny wiatr. Naprawdę się zupełnie nie wieje, jest tak przyjemnie się podróżuje w taką pogodę, przy takim leciusieńkim wiatrzyku, który tak naprawdę orzeźwia, a nie wieje w twarz i powoduje to, że odechciewa się oszarowania. Tak po krótkim spacerze dotarłem do miejsca, które na maksa jest fascynujące. Miejsce nazywa się Knocknagan i jest też trzeba zobaczyć na własne oczy. Fenomenalna miejscówka, ale o tym zaraz się sami przekonamy. Dosyć osobliwe i zjawiskowe miejsce. Fenomenalna formacja skalna i jedno z miejsc, które ja bym nazwał dolmenem. Nie jestem 100% przekonany, że to jest właściwie dolmen zbudowany ludzką ręką.
Tak się prezentuje. Przepiękne miejsce. I robi wrażenie. I jestem tak szczęśliwy, że słońce jest dzisiaj. I przepięknie oświetla to, bo ostatnie kilka dni to był dramat, jeżeli chodzi o pogodę. Tak więc dzisiaj udało się zobaczyć to miejsce w pełnej krasie, w przepięknej pogodzie. To jest niesamowite i skrywa w sobie pełno jakichś dziwnych miejsc. No dla mnie wygląda jak formacja naturalnie stworzona oczywiście, ale jeden z tych kamieni, który znajduje się na szczycie, idziemy sobie tam, jak dla mnie ewidentnie jest, wygląda jak dolmen. Jakieś może 10 metrów w średnicy ma to miejsce. Z fenomenalnym, wręcz bym powiedział, widokiem na Wicklow Mountains. I to jest to jedno z tych miejsc, gdzie absolutnie widać praktycznie wszystkie szczyty Wicklow. Tak więc tak więc jeszcze raz, mamy Fairy Castle, mamy Dalkey Island, mamy tam widać naszą wieżę, komin, kopalnię ołowiu. W tamtym kierunku jest Sugarloaf. Tutaj mamy Maulin, DeJoyce. Tam się na horyzoncie jawi Buckwind górka. Gdzieś tam majaczy na samym horyzoncie, tam bardzo, bardzo blado się prezentuje, jest Lognakilla, Kipur, Sifingen, Sihan. Masakra. Wszystko, czego można chcieć, znajduje się w tym miejscu. Bardzo osobliwa formacja skalna, bym powiedział. No i ten dolmen, który być może jest zbudowany ludzką ręką. No może jest tylko po prostu taka formacja, która powstała w zupełnie naturalny sposób. No ale jak dla mnie, ja będę się upierał. Jeszcze raz, nie wiem czy mam rację, ale będę się upierał. To jest dolmen. To jest dolmen. A na końcu jawi się nam Sugarloaf. Spojrzenie jeszcze z tej strony. Troszkę przypomina to góry stołowe w Polsce, ewentualnie jakieś ostańce w Karkonoszach, słoneczniki, pielgrzymy. Bardzo podobna formacja skalna, bardzo to podobnie wygląda. A więc jeden z naszych celów wycieczki osiągnięty, a przed nami jeszcze w tamtą stronę troszkę spaceru i będą krucze skały, wronie skały, Raven Rocks, Raven chyba wrona bardziej, Crow, mały Crow, kompletnie w tym momencie jest zmieszane, nie wiem, sprawdzę to i umieszczę. Dobra, jeszcze raz sobie szybko spojrzę na to miejsce. Pięknie.
My ruszamy w dalszą stronę. Stronę Kruczych, jak będzie Kruczych skał. No i dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki dzisiaj. Ravens Rock, Krucze Skały, ewentualnie Rapstein dla kumatych. Wspomniałem przed chwilą, ostatnia miejscówka na dzisiaj, ostatni punkt, który wspomniałem, nazywa się Ravens Rock, Krucze Skały. Dosyć urokliwe miejsce. Znowu, może nie jest aż tak zapierające dech w piersiach jak Knocknagan, ale warto było to zobaczyć. I znowu na myśl przychodzą mi góry stołowe, Karkonosze, kilka właśnie takich charakterystycznych miejsc, które bardzo podobnie prezentują się właśnie do tych skał tutaj. Ciekawe formacje skalne. A co najfajniejsze z tego wszystkiego, z tego miejsca tutaj, to jest fenomenalny widok na Wicklow Mountains. Przepięknie tutaj. Jeszcze jedne skały przede mną są. Tak naprawdę na mapach nie występują z jakąś nazwą, ewentualnie jest jakaś nazwa lokalna, której ja osobiście nie znam. Tam są jeszcze jedne skały. Nie wiem, zobaczymy, może jak nie będę się lenił, to jeszcze przejdę w tą stronę. A niesamowite jest to, jak czasami główna atrakcja, tak zwana turystyczna, wydaje się, że jest miejscem naprawdę wyjątkowo pięknym i pokazującym piękno natury, a wystarczy przejść się jakieś 50 metrów od Kruczej Skały, która się tam za mną znajduje, żeby się znaleźć w takim miejscu. Niestety światło świeci nam bezpośrednio w obiekty, więc tego nie będzie aż tak dobrze widać, ale jest przepiękna dolina i widoki są po prostu zniewalające, są pyszne, przepyszne widoki. Obiecałem jeszcze jedną rzecz, tak więc wytłumaczyć dlaczego mam Ellis średni backpack ze mną zamiast mojego plecaka fotograficznego. I powiem szczerze, że jestem maksymalnie zadowolony z tego względu, że dzisiaj mam ten plecak Ellis Small z ramą aluminiową zamiast mojego plecaka standardowego, który jest fotograficznym plecakiem. Od czego zacznę? Jest ekstremalnie wygodny i pakowny, ale dzisiaj nie jestem maksymalnie zapakowany w tym plecak. Szybko tylko pokażę co i jak, na czym to polega. Tak zwany Ellis system polega na tym, że umocowuje się za pomocą specjalnych uchwytów akcesorii do tego backpacka, do tego plecaka, więc manierki, dodatkowe pouche na magazynki w celów wojskowych, jeżeli nie, można dodatkową apteczkę, wiele akcesoriów jest dostępnych. 3 pakowne kieszenie rewelacyjne na napy, tak więc bardzo szybko się otwiera. Dziurą tu na dole, jeżeli wpadnie się do wody momentalnie, drenuje się, więc woda wypływa, nie ma problemu, nie zostaje w środku. Bardzo fajna rzecz. I co dla mnie jest najważniejsze, to jest ta rama aluminiowa, która fenomenalnie rozkłada ciężar tutaj na biodra, więc ten pas biodrowy plus bardzo wygodne, miękkie
szelki, rewelacja. I co jest najważniejsze dla mnie, to w moim plecaku fotograficznym, który notabene kosztuje 3 razy tyle jak ten plecak, cały czas plecak przylega do pleców, tak więc cała powierzchnia plecaka dolega do pleców, tak więc maksymalnie po małej wycieczce, małym podjeździe na rowerze plecy całkowicie są przemoczone, tak więc nie jest to zbyt doskonały, nie jest to zbyt dobry sposób na podróżowanie z tym moim plecakiem fotograficznym. A tutaj jedyny punkt, w którym styka się plecak z ciałem, to jest właśnie ten pas tutaj na biodra i szelki, ewentualnie ta część, tak więc ta cała część odstaje od ciała i jest o wiele wygodniejsza. Tak więc to jest właśnie jedna z tych przyczyn, dlaczego używam tego plecaka. I taka dosyć ciekawa rzecz, ten plecak jest wyprodukowany w 1984 roku bodajże, tak więc 30 lat ponad. Co ja mówię, 40 niedługo będzie. Tak więc jest no nie do zdarcia, jest nie do zdarcia. Przeszedł ze mną kilka wypraw, ale tak naprawdę dopiero dzisiaj podłączyłem do niego tą ramę i ja mówię, że ktoś ma ramę, zdecydowanie polecam podłączać. To chyba było na tyle. Nie jest to jakiś tam swego rodzaju review tego backpacka. Nie, po prostu chciałem tylko pokazać, że tego typu plecaki w cenie jakieś może 40-50 euro można, ciężko jest, ale można dostać i ja polecam, bo rewelacja, po tych 6-8 godzinach spaceru w ogóle nie czuć ciężaru, plecy w ogóle nie spocone, plecy nie bolą, ramiona nie bolą, rewelacja, tak więc polecam jeszcze raz silnie Alice Medium Backpack na takie małe wyprawy jednodniowe, kilkudniowe, rewelacja. Warunek jest taki, żeby go nie zapychać na maksa, bo w tym momencie on staje troszkę tutaj bokiem do tyłu i ten środek ciężkości jest za bardzo umieszczony z tyłu, ale jeżeli się to robi z głową, za dużo rzeczy się tam nie ładuje się w ten plecak, śmiało można podróżować nim bez jakichkolwiek problemów z bólem pleców, tak więc to jest taka ostatni taki dodatek do dzisiejszej wyprawy, taki mini review mojego plecaka, który jest moim największym przyjacielem. Dobra, to było na tyle. Do zobaczenia. O. Dzięki Bogu, że to tu jest.